They say one picture is worth 1,000 words. This is why we decided to take you to one of the temporary reception points here in Kraków, one of many. This particular one is organized by Bonarka for Business in cooperation with the companies here in this building, the tenants. They decided together to transform one of the conference centers in this building and adapt whatever was needed for the purposes of refugees staying here. And ever since March, between 5 to 30 refugees have been staying here and spending time in the city center as well, of course, during the day. There are volunteers involved and businesses supporting the process so that people can feel safe and looked after. We have decided to show you some of those spaces as well as talk to the people who spend time in this space. Trust me, it's not easy to visit a place like that when you hear stories of people traveling for 5 days to reach Kraków from eastern Ukraine, as is the case with Svetlana, with Sveta. Now she's here working for Wolno Nam, a foundation, looking after this particular center and the needs of the refugees here in Kraków. Svetlana, jesteśmy przed specjalnym punktem dla uchodźców z Ukrainy, przed Bonarka for Business. Czym się tutaj zajmujesz? Powiedz nam. То я тут займуся волонтерятом. Ale jesteś wolontariuszką, czy pracujesz w fundacji? Я волонтерюшка, але mnie zatrudnili як працівника, щоб завжди хтось був на zmianie і як тлумача. Bo ja trochę mówię po polsku. A skąd pochodzisz i kiedy przyjechałaś do Polski? Ja z Ukrainy, przyjechałam z Mikołajowa. To jest koło Chersonia, prawda? Tak, 60 km od Chersona. Tak. Ми trzymamy zaraz, nasze miasto trzyma rosyjskie wojsko, żeby oni nie szli dalej na Odessę. Przyjechałaś sama? Sama z 2 dziećmi i psem. Tak, sama jechałam. Bardzo bojała się. Jak się teraz czujesz dzisiaj tutaj w Krakowie? Jak u domu. Na pierwszy miesiąc w takim szoku, dlatego ja rozumiem wszystkich uchodźców, co oni відчуваją, kiedy przyjeżdża na pierwsze chwili. Potem ja znalazłam szkołę dla dzieci, psowi zrobiłam badania i czipirowanie. Czyli dzieci są w szkole teraz? Tak, w szkole. 2 miesiące już chodzą do szkoły, bardzo zadowoleni z tych szkół i nauczycieli. My bardzo zadowoleni wszystkimi Polakami. Oni bardzo dobrzy ludzie. Svetlana. Jak ja mówię, to więcej tak. I ja za 3 tygodnie po pobytu już w Polsce zrozumiałam, że ja mam wolne ręce, dlatego ja przyszła do pracy. Jak myślisz sobie o ostatnich 3 miesiącach uchodźców, naszych gości tutaj w Krakowie, to co jeszcze można by zrobić dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Krakowa? Ja myślę, że Polacy zrobili tak więcej, że ludzie znajdują się w szoku, że tak ich przyjmują tu. My mamy taką rodzinę, która mieszkała w przyjutach innych i powiedzieli nam, że тут najlepiej i to дуже przyjemne. Ja даже nie wiem, co mogę zrobić jeszcze więcej. I tak, dużo ciepła, dużo lubowi, miłości po polsku, dużo rzeczy, jakie potrzebne tym ludziom. Wszystko super. Wszystkim dziękujemy za to. Svetlana, to my dziękujemy, że zgodziłaś się z nami porozmawiać i życzymy Ci dużo zdrowia i całej Twojej rodzinie. Dziękuję. I wszystkiego dobrego. Grażyna, first of all, thank you for agreeing to talk to us on this short notice, I would say. It's fair to say, I suppose. Yeah, it was short, but I just decided to agree to speak to you because I find it important to tell you what's going on here and how we are doing. And we couldn't agree with you more on this one. Tell me, what is it you do here at Bonarka for Business, temporary reception point for Ukrainian refugees? Well, I'm a volunteer. I volunteered 2 months ago when Wolno Nam Foundation was looking for some volunteers to help here. And I work at the reception Sometimes I take out the rubbish, sometimes I change the sheets on beds when it's necessary. If some cleaning is necessary, I can do it as well. I try to find
A place for a person who needs a place to live, to stay. Well, if someone needs a job, well, I try to look for it, but it's a very hard thing to do. But so we do all kinds of things here, whatever is necessary. Whatever the priorities are. And how often do you come here in a week? 3 times, 4 times a week. Well, I have a job and I can come for 3-4 hours in the morning and at night usually. When you look at companies who perhaps want to help, want to become involved, but do not necessarily know how to go about it, when you think about the businesses that could support the process, what would be your recommendations? How to go about it? Well, we definitely need more volunteers to come and help us here. So encourage employees to be volunteers. Definitely That's so. one thing. Definitely so. This is what companies can do, and I think that people need some encouragement. So this should be provided to people. They should be encouraged, and we also need things like things for everyday existence. Thank you very much, Grażyna. It's been a pleasure to have you. Thank you. Thank you for all you're doing. Мне несколько слов. Хорошо, я из Украины. Я вынужденная переселенка и вынуждена была просить помощи у государства Польши. Почему именно Польши? Потому что я знаю, что именно Польша к Украине относится очень хорошо, искренне и откровенно. И дает, необыкновенную помощь. У нас идет война, у нас горе. Я слежу за событиями. Я знаю, что вчера президент Польши Анджей Дуда нанес визит в нашу страну. Не просто так. Он еще раз показал и доказал свои дружеские и откровенные, искренние отношения по отношению